Historia myślę, że jest fajna i ciekawa, ponieważ kierowała nami własna potrzeba przy pierwszej edycji, bo teraz w tym roku 2024 była to już trzecia edycja tego wydarzenia. Natomiast ja mam fantastyczny team inżynierski, który cały czas chce się rozwijać. I brakowało nam wydarzenia, na którym z tęsknotą patrzyliśmy na wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, które właśnie już w tej materii cybersecurity, OT były realizowane, albo ze świata typowego, klasycznego IT, które też są realizowane nawet w Polsce, ale nie było takiego wydarzenia, które by dawało wartość merytoryczną i było wydarzeniem, gdzie inżynierowie mogliby się czuć swobodnie i swobodnie ze sobą rozmawiać. Nie byłoby takim oficjalnym, biznesowym wydarzeniem. No stąd stwierdziliśmy, że spróbujmy coś takiego zrobić. Uwielbiam mój zespół za to, że jak powiedziałam właśnie zróbmy coś, to oni powiedzieli nie what, tylko powiedzieli tak, zróbmy to. No i to jest właściwie to tło. I na energetyzowanie jakby odbiorem tej pierwszej edycji weszliśmy w temat i postanowiliśmy w duchu tego continuous improvement jeszcze dopracować pewne pomysły i stąd druga edycja w zeszłym roku również spotkała się z fantastycznym odbiorem, a w tym roku mogliśmy się cieszyć naprawdę towarzystwem wielu znamienitych specjalistów i osób i słyszę takie bardzo budujące opinie na ten temat, także mam nadzieję i przekonanie, że będzie w nas energia właśnie i nowe pomysły, żeby w przyszłym roku jeszcze coś lepszego wymyślić. Po raz kolejny podkreślali wartość merytoryczną wydarzenia. To, że jest wiele wątków i wiele sesji do wyboru, czyli zarówno dla inżynierów, jak i dla menedżerów, jak i dla osób, które zajmują się oceną ryzyka, bardziej strategiczne decyzje podejmują. Każdy mógł znaleźć dla siebie wątek merytoryczny, który był dla niego istotny. Ludzie bardzo doceniają też możliwość spotkania się tak naprawdę z dostawcami, ale na takiej uczciwie postawionej półeczce, nie wiem jak to ładnie opisać, ale w takiej uczciwie postawionej sytuacji, że ten dostawca nie jest zmuszony do bardzo niekomfortowej sytuacji udawania, że nie chce przedstawić swojego rozwiązania, a ktoś, kto z nim przychodzi porozmawiać, też przychodzi dlatego, że jest zainteresowany tą rozmową. A na konferencjach biznesowych formuła jest jednak inna, czyli że są prelekcje, takie sales speech, i odbiór jest powoli taki, że ludzie są znużeni taką formułą. Stąd myśmy chcieli odejść od tego i dajemy tą możliwość spotkania pomiędzy odbiorcą a dostawcą rozwiązania, ale w zupełnie innej sytuacji, w której jedna i druga strona czuje się komfortowo, bo chce tego spotkania. To nie zawsze jest konkretna umiejętność, tak? Bo tych umiejętności w cybersecurity, które należy opanować jeszcze w nałożeniu na tą warstwę inżynierską, którą mamy w przemyśle, gdzie tam jest ta warstwa jakby procesu inżynieryjna, jest wiele, ale myślę, że z każdej, prelekcji, z każdego spotkania może wyniknąć niekoniecznie wiedza taka bezpośrednia, może wyniknąć nawet czasem wątpliwość, tak? A wątpliwość nas prowadzi do zadawania pytań i niekiedy jak zaczniemy sobie albo we własnej organizacji zadawać odpowiednie pytania, to pójdziemy w dobrym kierunku, czyli bardziej w tą stronę, tak? No bo z każdej prelekcji można wynieść coś innego, bo mieliśmy bardzo duży tutaj wachlarz poruszanych tematów i też sposobów, w jaki one zostały poruszone. Były prelekcje bardzo takie twarde, inżynierskie, związane już z przełamywaniem pewnych zabezpieczeń albo z hakowaniem pewnych konkretnych rozwiązań czy urządzeń, czy adversary emulation tak zwane. Natomiast były też takie prelekcje bardziej analityczne, powiedziałabym, bardziej strategiczne. Także nie ma jednej odpowiedzi na to. Myślę, że połączenie tych wszystkich kropek to jest ta siła, tak? Że można w sposób intensywny, bardzo, bardzo pewnie wyczerpujący, ale jednak intensywny, spędzić czas, wysłuchać różnych rzeczy, porozmawiać z różnymi ludźmi i później w głowie tworzy się pewna inspiracja albo wątpliwość właśnie prowadząca nas w kierunku już fajnym.
Powiem tak, żeby to było dobre, a staramy się dopracować każdy detal, to wymaga to kreatywności. A kreatywność wymaga pewnej regeneracji i też czerpania inspiracji ze świata. Więc na pewno będziemy myśleć nad następną edycją i na pewno nas bardzo zbudowały te wszystkie pozytywne opinie i wnioski. Będziemy też czytać oczywiście krytyczne uwagi i wnioski, więc jeżeli ktoś takie ma, to też jesteśmy zainteresowani, żeby się nimi podzielił. No bo oczywiście zależy nam na tym, żeby to było lepsze.